Czołgiem. Jak wiecie, modelarstwo często potrzebuje inspiracji i nie zawsze odtwarzamy maszyny historyczne. Czasami chcemy przedstawić miniatury z naszych ulubionych filmów czy gier. Ten model wzorowany jest na grze PlayerUnknown's Battlegrounds. Gram w tę grę od kilku lat z moim kolegą i postanowiłem pewnego dnia, że zrobię dla niego model Herkulesa z PUBG. Fakt, że ten model miał być prezentem dla kolegi sprawiło, że go skończyłem. Producent modelu, firma Hobby Park, wykonała straszny szrot. Nie planowałem robić filmiku z budowy tego modelu, więc ten materiał będzie zawierał na początku zdjęcia z etapu budowy, nagrałem głównie malowanie. Zapraszam na film i życzę udanego seansu. O, ale samolot się wyłonił. Majestatycznie. Herkules, Herkul. I się wypluł. Najtrudniejszą i najbardziej czasochłonną pracą, jaką musiałem wykonać, było rycie linii podziału blach. Model je posiadał, ale częściowo był ledwo zauważalny, a sam model i tak musiałem przeszlifować papierem ściernym, ponieważ na powierzchni plastiku była duża ilość niedoskonałości. Do poprawy linii paneli używam różnych narzędzi, blaszanych szablonów i plastikowej taśmy dymu. Kolejnym etapem było dopasowanie ogona. Ten wyglądał, jakby był nie od tego modelu, ale o tym opowiem za chwilę. Kolejnym etapem jest wygładzanie powierzchni papierem ściernym. Na tych zdjęciach widać skrawki plastiku, które trzeba usunąć. Kadłub i reszta elementów wstępnie przygotowana do dalszego spasowywania. Skrzydła musiałem ściągnąć w dół taśmą papierową, żeby utrzymały właściwy profil. Na tym zdjęciu widać niewłaściwy kształt tyłu kadłuba. Przekór jest okrągły i ogon nie pasuje do statecznika poziomego. Tutaj model innej firmy i widać, jak ogon idealnie zgrywa się z statecznikiem poziomym. Góra ogona jest płaska, a w modelu Hobby Park jest zaokrąglona. Żeby poprawić producenta, postanowiłem użyć arkusza cienkiego plastiku i stuningować lekko ogon. Kształt ogona nie jest odwzorowany, tak jak w prawdziwym Herkulesie. Zależało mi tylko na dopasowaniu go do statecznika poziomego. Po kilogramach szpachli i arkuszach papieru ściernego uzyskałem to, czego oczekiwałem. Na tym filmiku pokazuję kolejny błąd w modelu. Jeśli wkleiłbym silniki bez żadnej modyfikacji, to śmigła opadłyby w dół. Ich osie powinny być ułożone horyzontalnie. Wyciąłem z plastiku podkładkę, która pozwalała mi ustawić silniki we właściwej pozycji. Wszystkie szczeliny trzeba zaszpachlować i przeszlifować. Większe szpary wypełniam plastikiem o odpowiedniej grubości, a po zeszlifowaniu szpachluję. Po dokładnej inspekcji powierzchni poprawiam miejsca, gdzie są niepotrzebne rysy po odtwarzaniu linii podziału i na sam koniec dodaję obciążenie. I na mój znacznik, widzisz? Ten pomarańczowy, tam masz tam dwóch gości. Jeden powalony, tu drugi stoi, widzisz tego? W lewo, w lewo, w lewo, w lewo, w lewo, o jeszcze bardziej w lewo, jeszcze bardziej w lewo. O, tego gościa, dziabaj go. Ale dostał bułę. Za pierwszym razem. Herkules został psiknięty czarnym podkładem w sprayu. Jest to wygodna metoda przygotowania modelu przed malowaniem. Malowanie modelu to jest etap, który może stworzyć najwięcej problemów. Szary kolor jest kolorem bazowym. Muszę uważać, żeby nie zrobić zacieków, dlatego pierwsza warstwa jest bardzo cienka i nie pokrywa idealnie całej powierzchni. Poza kadrem dodałem drugą warstwę szarej farby, aby nie było widać czarnego podkładu. Teraz zajmuję się rozjaśnieniami poszczególnych paneli. Ten zabieg pozwoli mi uzyskać ciekawy wygląd poszycia, dzięki czemu nie będzie ono takie jednolite i nudne. Jest to czasochłonny proces i wymaga sporej wprawy w obsłudze aerografu, przygotowaniu farby i sporej dawki cierpliwości. Nieraz zdarzają się drobne potknięcia, ale jest to normalne w modelarstwie. Na tym etapie już widać dosyć wyraźnie efekty, jakie daje taka technika. Lecz jest to dopiero pierwszy etap malowania, jeszcze sporo pracy zostało. Model pomalowałem i rozjaśniłem, a następnie taśmą zasłoniłem miejsca, których nie chcę zamalować, a odsłonięte zostawiłem te, które będą malowane na czarno. Przy malowaniu modelu używając taśmy maskującej należy pamiętać o tym, żeby malować bardzo cienkimi warstwami, ponieważ warstwa farby może być na tyle gruba, że po zdjęciu taśmy będzie to rzucało się w oczy.
Model maskowałem 2 razy do malowania czarną farbą. Żeby nie zanudzać i nie przedłużać filmiku, malowanie cienkich pasków pominę w tym materiale. Warto kontrolować, czy taśma dobrze przylega i jak jest to potrzebne, docisnąć ją, żeby farba nie podciekła pod taśmę i nie narobiła nam szkód. Moment zerwania taśmy jest bardzo ważny i trzeba bardzo delikatnie ją usuwać z modelu. Warto też wiedzieć, jak zachowuje się taśma przed jej naklejeniem. Istotne jest to, czy nie zostawia ona kleju oraz czy nie będzie odchodzić razem z farbą. Nie będę Wam pokazywać, jak zdejmuję taśmę z całego modelu, dlatego od razu przeskoczymy do kolejnej sceny, jak model jest już goły. Mało ciekawy etap, ale bardzo istotny. Model pokrywam warstwą błyszczącego lakieru bezbarwnego. Będę jego właściwości potrzebować przy nakładaniu kalek oraz używaniu filtra i washa. Zanim cokolwiek dalej będę robić z modelem, daję lakierowi minimum 24 godziny na porządne wyschnięcie. Kalki na model musiałem nałożyć 2 razy, ponieważ pierwsze podejście mi nie wyszło. Popełniłem błąd w ich przygotowaniu, lecz mimo to na nagraniu jest zaprezentowane, jak nakładam te nieudane. Nakładanie kalek to dość trudny etap. Zależy, jakiej jakości mamy kalki, jaką chemią dysponujemy i jakie mamy umiejętności. Lecz zasada działania jest zazwyczaj jedna. Najpierw namaczamy kalki w wodzie, aby film z nadrukiem odkleił się od tektury, potem na model nakładamy specjalny płyn, następnie kalkę. Jak jest to konieczne, to znowu specjalny płyn. Nieraz też kalki dociska się patyczkiem higienicznym, aby wycisnąć spod niej pęcherzyki powietrza. Jak już kalki są poprawnie ułożone, to zabezpieczam je bezbarwnym lakierem błyszczącym. Znowu po minimum 24 godzinach mogę działać dalej. Tym razem nakładam filtr i wash za jednym razem. Filtr i wash robię przy użyciu farby olejnej w tubce i terpentyny. Doświadczenie nauczyło mnie, że lepiej jest kupić jedną drogą i porządną farbę niż 10 tanich w zestawie z jakiegoś marketu. Nie lubię tego etapu, bo jest to coś, co muszę od razu zrobić i nie mogę odłożyć tego na później, ponieważ jak zacznę farbę usuwać w złym momencie, to albo ściągnę całą, albo ciężko będzie ją usuwać, a cel jest taki, aby minimalna ilość jej została na modelu. Farba wyschła na tyle, że mogę z nią działać dalej. Najpierw usuwam grubszą warstwę z poszycia, uważając, aby nie pozbyć się farby z linii podziału blach, bo tam musi zostać. Po tym wstępnym etapie będę mógł zająć się bardziej szczegółowo i punktowo, robiąc zacieki czy odbarwienia. To kolejny poziom urozmaicenia wyglądu powierzchni modelu, który w połączeniu z rozjaśnieniami z momentu malowania da fajny rezultat. Oczywiście nie będę pokazywał całego procesu, macie tylko sam początek. W następnym ujęciu będzie bardziej szczegółowe działanie. Patyczkami higienicznymi można dokładniej podziałać z poszczególnymi panelami. Łatwiej jest też nimi porobić podłużne ślady. W tej metodzie chodzi o to samo, o co w obróbce zdjęć przy użyciu filtrów takich jak sepia. Sprawiają, że zwykłe zdjęcie wygląda dużo lepiej w dość prosty sposób. Z tym, że w modelarstwie filtr zajmuje nieraz kilka godzin, a zdjęcie można upiększyć jednym kliknięciem. Kolejny raz nie będę pokazywał całego etapu, bo szkoda na to czasu. Myślę, że na tym krótkim fragmencie widać, o co chodzi w tej metodzie. Jak filtr i wash już są zrobione, to czekam minimum 24 godziny, aż reszta terpentyny odparuje z farby i wszystko dobrze wyschnie. Następnie psikam matowym lakierem bezbarwnym w sprayu, żeby zabezpieczyć model. Kiedy lakier wyschnie, znowu po minimum 24 godzinach siadam do techniki zwanej dry brush. Używa się jej głównie do kanciastych i wystających elementów, ale i w obłych modelach, takich jak samoloty, też może dać fajny, subtelny efekt.
Drybrush polega na rozjaśnieniu koloru bazowego i uwydatnieniu elementów wystających poprzez ich rozjaśnienie. Jest to przeciwieństwo washa, który ma za zadanie spotęgować głębie zakamarków, takie jak linie podziału paneli. Pędzel trzeba zamoczyć w farbie i wytrzeć niemal do sucha, drybrush, i resztą farby, jaka została na włosiach pędzla, uwydatnić elementy wystające. W przypadku samolotu, który z natury jest obły, tej techniki używam do zrobienia delikatnych, jaśniejszych smug. Nieraz są niemal niezauważalne, ale o to chodzi, o subtelność. Na koniec zostało tylko wklejenie wirników, zdjęcie masek z oszklenia i pomalowanie okien ciemną, transparentną farbą. Jako podsumowanie mogę powiedzieć, że model ten jest dokładną reprezentacją gry. Trzeba dużo włożyć pracy i serca, aby coś z tego wyszło, bo naprawa bazy to droga przez mękę i trzeba chcieć coś z tym zrobić. Ja miałem na tyle motywacji i zaangażowania, aby doprowadzić swój projekt do takiego stanu, że można go pokazać publicznie. Liczę, że twórcy PUBG też wezmą się kiedyś do roboty i skupią się na rzeczach istotnych, a nie na pierdołach. I pamiętajcie, pocinki or bust.